Pomyliłem się. Nad czym? Jak to? Jak? Nie będę już tego poprawiał. Co się stało? Odwrotnie włożyłem. A, że kreseczka jest. Dwie. Dwie kreseczki nawet. To jest niedoczyszczona jeszcze z tej. Ale teraz tego nie będę ruszał. Dzień dobry. 4:40. Ale nauczyłem się po doświadczeniach z tamtego roku, z koszenia żyta, że to chyba jednak najlepsza pora, żeby to zrobić. Trafiła kosa na kamień. Znowu sobie muszę przypominać, jak to się robiło. Jakoś tak. Jak to było? O tak.
co, pojadę z tym, zrobię sobie przy okazji kawę i wracam. Jest trochę po 6, więc jeszcze nie jest tak gorąco, ale przebiorę się, zmienię te długie spodnie na krótsze. Najwyżej mnie trochę ta słoma podrapie, ale będzie chłodniej. To jadę. No to tyle wykosiłem. Jakieś 2 ary, no, może troszeczkę więcej. Także bardzo dziękuję sąsiadom, którzy zgodzili się, żebym skorzystał z ich pracy i wykosił to żyto na mszenie, na obtykanie. Słomę zwiozłem, ustawiłem w kopki. Tym razem mam 4 kopki. To naprawdę liczę, że to mi wystarczy. Wtedy miałem chyba 2. Teraz mam 4, tylko że tamta słoma była wyższa. Ta jest trochę niższa. Ale myślę, że mi to wystarczy. To co? Biorę prysznic i idę spać. Dobranoc. Dzień dobry. Trochę już ta zaprawa stężała. To będę mógł też zrobić tą wykończeniową warstwę z cegły. Mniej więcej tak to ma wyglądać. Na narożniku cegły ułożone na płasko i potem jadąca tam dalej rolka z cegły. To co widzę jeszcze będę musiał zrobić, to po pierwsze troszeczkę zeszlifować te cegły ułożone na płask, dlatego że jak się dołoży fugę, to one się robią wyższe niż te na sztorc. Także to jest jedna rzecz do zrobienia. A druga, widzę, że będę musiał też te cegły, zanim je wrzucę w mur, lekko również obejrzeć i doszlifować, dlatego że one mają takie, są ręcznie robione cegły, mają takie zadziorki. O, na przykład tu wystaje taka końcówka i to na przykład mi będzie już odpycha tam od tej deski na końcu. Także takie elementy muszę usunąć, żeby dało się to ładnie murować. To trochę zabawy, ale generalnie tak to ma wyglądać. Czyli tu idzie znowu warstwa papy syntetycznej, a tu będzie szła papa na tekturze, na którą czekam. Mam nadzieję, że dzisiaj dostawa dotrze.
No dobra. Odrzut. O. I ta pięknie dźwięczy. Niestety popadał deszcz. Ten piasek się będzie słabo przesilał. Zrobimy może tak. Zaprawę robię w takiej proporcji 6:1:1, czyli 6 łopat piasku, 1 łopata wapna, 1 łopata cementu, no i wody tyle, żeby ta konsystencja była w miarę kleista. Dość długo to się musi kręcić, żeby się to wapno rozwaliło. Powiem wam, że z wapnem jest jeden problem. Poważny. A mianowicie bardzo niszczy dłonie. Cegły zmoczyłem wodą.
No i bądź teraz mądry i narzuć tutaj na górę. Nie upatrzeć kamienia. Cegły, jasne. Dobra, chwilę niech obeschnie i zaraz umyję.
Pomyliłem się. Nad czym? Jak to? Jak? Nie będę już tego poprawiał. Co się stało? Odwrotnie włożyłem. A, że kreseczka jest. Dwie. Dwie kreseczki nawet. To jest niedoczyszczona No, jeszcze z tej. Ale teraz tego nie będę ruszał. Ajajajajaj. Także jest to wszystko do poprawki. No wiesz, że ja tu i tak posadzę jakieś rośliny, więc nie będzie widać Ja tej ci posadzę. podmurówki. No ale jak? Pomijając ten kardynalny błąd, Bardzo ładnie. nie? Mhm. Nieładnie. Bardzo ładnie. Te kamienie trzeba czyścić na bieżąco, bo się zachlapują. Papa mnie odjeżdża. No, żeby tylko papa nie wystawała. Ona wystaje? No zaczęła mi wystawać. No to cofnij ją. Nie wiem, czy nie zdejmę te dwie ostatnie cegły jednak. Dlaczego? Przeszkadza ci ten paseczek? No. Bo jeszcze No nie wcale. te cegły są pokrzywione, nie? No. One nie mają równoległych tych frontów, tylko są najczęściej tak pod skosem lekko, a ta Okej. jest pod tym skosem. Pod którym? Większość tych cegieł w stosunku do swojej osi jest tak, No rozumiem to. a ta jest tak. A ta ostatnia niby? Ta Ta przedostatnia. A, no dobra. jest tak bardziej. Czy Państwo to widzą? Wiesz co? Czepiasz się. Nie się. Papa mi tu wyjechała. No papa ci wyjechała, to akurat będziesz musiał nożyczkami obciąć. No, akurat mi przeszkadza papa, że cegły są nie tak jakbyś chciał, to zupełnie to nie przeszkadza. No wyjechała mi ta papa i nie chce się schować. To weź ją tam gwózdkiem przybij. Możesz? No to na taśmę samoprzylepną. Dobra, nie krzycz tu na mnie. Trudno. Kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów, tak? Ja nie widzę tu błędu, tylko tą papę schowaj. No dobra, to tak to wygląda. Trochę mi się z tym schodzi, ale od razu czyszczę, tak żeby to było na gotowo. Pewnie wystarczy potem już tylko lekko poprawić jeszcze fugę i będzie ok. Czyli wymurowanie tego fragmentu z cegły zajęło mi jakieś 3 godziny. Ale znowu na razie się uczę, w sensie organizuję pracę, tak żeby to szło jak najszybciej, bo już na przykład ta końcówka szła mi dużo lepiej. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to podoba. Chociaż bądźcie dla mnie łaskawi, bo trudno byłoby to już odkręcić. Oczywiście ta jasna belka będzie ciemna, tak jak te wyżej, to może wtedy ten efekt będzie też trochę inny. Mi się podoba. Temu zimno, to się rozłożył w słońcu. Ten nie wie jak, to tak trochę w słońcu, trochę w cieniu. A Gulliverowi jest ciepło, to w cieniu. Czyżby to był paść królowej? Widzę, że ta roślina to raj dla motyli. Dzień dobry.
No i tak to wygląda tydzień później. Patrzę, że w niektórych miejscach już ta zaprawa wyschła i zrobiła się taka jasna. Ale są też takie miejsca, gdzie ona jest ciemna. Chyba że to jest efekt tego, że dodałem za dużo cementu. Ale może nie, bo widzę, że tutaj też na przykład już zjaśniała. A tu jeszcze nie. Natomiast niewiele się zadziało przez ostatnie parę dni. W zasadzie to nic się nie zadziało, no ale nas po prostu przez kilka dni na siedlisku nie było. A w zasadzie to ja dopiero teraz wróciłem sam, a Marta wróci za kilka dni. Miałem zabrać psy, ale niestety mam awarię psiewozu. Rozszczelniła się klimatyzacja. Już od jakiegoś czasu ta klimatyzacja tak słabiej działała, ale jak teraz byłem w serwisie, to posprawdzaliśmy i okazało się, że jest dziura w układzie i tak naprawdę trzeba wymienić chłodnicę, czyli zamówić tą część i trochę poczekać. Dlatego psów nie brałem, a ja miałem okazję przypomnieć sobie, jak to kiedyś jeździło się w maluchu nad morze i gotowało się podczas jazdy. Choć w sumie to nie do końca tak było, no bo po prostu jechaliśmy wtedy zawsze wcześnie rano, o 4 nad ranem, żeby nie jechać w tym upale. To co, na razie za murowanie to się nie biorę, bo mam trochę jeszcze tych prac tutaj zleconych przez Martę w ogródku. Muszę popodlewać i co jeszcze muszę? I muszę pozbierać ogórki. No sporo jest tych ogórków i na tyle dużo, że sam ich na pewno nie przejem. To chyba zrobię kilka słoików kiszonych. No, powinno na kilka słoików wystarczyć. No i trzeba też zacząć zbierać już jeżyny. Zobaczcie, jak pięknie nam już dojrzewają i jak dużo ich będzie. Muszę pomyśleć, co z nich robić. Jak ogórki już mam, to jeszcze muszę znaleźć chrzan. A pamiętam, że rósł tutaj nad strumieniem i faktycznie jest liść. Zobaczę, co jest pod liściem. No i proszę, udało mi się wykopać taki duży korzeń chrzanu. To już tylko umyć słoiki, zrobić zalewę i można kisić. Nawet nie myślałem, że z 3 krzaczków może być tyle ogórków. I to w sumie jest zbiór z kilku dni, no z czasu jak nas nie było. Także zakisiłem, wyszło aż 8 słoików. Zrobiłem 2 wersje, jedną z liśćmi czarnej porzeczki, a drugie z liśćmi dębu. Opisałem, także zobaczymy. Sam jestem ciekaw, które będą smaczniejsze. O ile będzie jakakolwiek różnica. Przed wyjazdem do domu zdemontowałem tą ramkę, która jest na turze na traktorku. Bo jak pamiętacie, ja kupiłem widły do tura. 2 miecze do tura. I stwierdziłem, że jak będę w domu, to poproszę mojego brata, który ma spawarkę i może mi wyspawa mocowanie pod właśnie te widły. Plan pierwotnie był taki, że w tych miejscach wspawamy płaskowniki i na nich będziemy mocowali. Ale po długiej dyskusji i owocnej dyskusji doszliśmy do wniosku, że zrobimy taką nakładkę. Czyli coś, co będzie prostsze w użyciu, dlatego że zmontuję na stałe z tymi widłami, na stałe skręcę z widłami i będę mógł to nakładać, bądź w prosty sposób zdejmować i zakładać wtedy łyżkę. Także mamy to już zrobione, wyspawane. Przywiozłem to teraz na siedlisko i jeszcze jedyne, co muszę zrobić, to trochę to podczyścić i pomalować, żeby nie rdzewiało.
to działam. Odtłuszczę to denaturatem i można pryskać. Dobra, wystarczy tego. Trochę wiatr wieje, powiem wam. Także ja was z tego miejsca przestawię, bo po co macie się zabrudzić? Mądry jest. Dobra, niech trochę wyschnie. Jeszcze raz. Dobra, niech troszeczkę to wyschnie. To machnę jeszcze raz i tyle. Chyba na was leci.
grubsza pomalowane. Farby mi zabrakło, a tu mam niedomalowane. Kiepsko. No i zamontowałem. I tak to wygląda. Tu się trzyma na takim ceowniku. Jeszcze muszę tylko tu zrobić otwory, tak żeby mi ta bajka zadymiła. Muszę kupić jeszcze takie plastikowe kapsle. Idzie burza i super, bo to chyba pierwszy deszcz od ponad tygodnia. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.